Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, słuchajcie, dobrze wiecie, że ostatnio czekaliśmy długo na Achillesa, na Hektora, na dowódców, których już mamy dostępnych tutaj w grze. Możemy sobie, jakby tak powiedzieć, ich dobyć oczywiście, wiadomo, nie za darmo, nie ma nic za darmo. Tak widzicie tutaj Achilles u mnie już jest odkryty. Tutaj kupiłem ten podstawowy pakiet. Kolejny pakiet to jest gdzieś koło 49 zł, tam po przeliczniku zagranicznym mamy to za 37. Jego chyba prawdę też wykupiłem, no bo jednak te przyspieszenia tutaj leczenia są moim zdaniem dość ważne. Tego już kolejnych tutaj, gdzie mamy za 70 parę złotych, raczej to sobie odpuszczę. 10, kolejnych 20 główek Achillesa sobie odpuszczę, zresztą tutaj tych speed-upów aż tak bardzo nie ma dużo. Achillesa dzisiaj zrobimy na fulla, no bo już go tam mamy troszeczkę odkrytego, więc tak jak mówiłem, będę wykorzystywał głowę, żeby go zrobić na fulla. Też zobaczę może jak tam na kanionie sobie radzi. Tutaj macie oczywiście wymień 10 rzeźb na rzeźby wyznaczonych dowódców, czyli tutaj jak macie na przykład czegoś, no akurat jest Achilles. W sumie tutaj zaraz będę używał na Achillesie, ale to nie wiem, czy to są ogólne rzeźby, czy te, które... Bo kiedyś pamiętam, przy Ragnarze trzeba było użyć wymień 10 rzeźb na rzeźb wyznaczonych dowódców. No może chodzi o te, tak jak macie tutaj z tych... Chociaż nie, no. To mi się nie policzyło. Może to chodzi o Hektora? Zaraz zobaczymy, czy coś tego tutaj dostaniemy. Wymień 200 rzeźb na rzeźb wyznaczonych dowódców. Zaraz poczytajmy. Podczas tego wydarzenia możesz wymienić swoje uniwersalne rzeźby na rzeźby Achillesa i Hektora, by zwiększyć swój postęp w wydarzeniu oraz blokować wspaniałe nagrody. Użyj uniwersalnych rzeźb dowódcy, by ulepszyć umiejętność swoich postaci, zdobyć ten wspaniałe nagrody. Aha! Czyli w sumie jak to jest maksymalizuje, no jeżeli drogę na ekspertyzę, to zdobędę te nagrody. No to nawet fajnie, bo to się bardziej opłaca też. Tak chodzi na to. Trojańskie skarby, no z tego zdobywamy Hektora. Tu mamy 20 kluczy, 10 dostajecie za darmo i to nie resetuje się codziennie. To macie raz na 5 dni, z tego co wiemy od VIP supportu. Oczywiście tu możemy wykupić sobie pakiety, ja kupiłem taki za 30, tam za 18 zł, jakby tak na mój przelicznik, który mam. Oczywiście możemy też za gemy sobie kupić tutaj 200. Hektora ja tylko chciałem, żeby mieć na biegłości. W sensie na biegłości, nie na biegłości, tylko żeby go odkryć. Na tym mi zależało, więc tutaj sobie zrobimy pierwszy taki opej. Zobaczymy, ile nam poleci z pierwszych. Ile tutaj mamy? Jedna główka Hektora, dwie główki Hektora. Więc nie urywa. Widziałem, że niektórzy mieli już 20 po pierwszym. 1. Czyli mamy 4 główki Hektora, brakuje nam 6. Kupimy sobie jeszcze raz. Czekaj, 2, 4. O, tak zostawimy. I zrobimy taki sobie ostatni z sektora, bo jakoś nie mam parcia na niego, żeby od razu wyrzucać w nie wiadomo jeden. I Hektorek znowu, czyli mamy 5 główek Hektora, brakuje nam kolejnych 5. Szczerze, nie będę tego dalej tam pchał. Może kupię tam jeszcze pakiecik jeden, ten tutaj, ale raczej się nie chcę w to gemu wywalać. Ja nie uważam jakiegoś tam Hektora must have. Chcę go tylko odkryć, więc jeżeli tylko tu mi się uda go gdzieś tam jeszcze odkryć za przez w zasadzie 5 dni, żeby mieć go na odkryciu i zobaczyć jak to będzie wyglądać, to na pewno to zrobimy. Przejdźmy sobie może do Achillesa, no bo tutaj ten pakiecik, chociaż jak ja tam będę chciał kupić ten pakiecik z Achillesa, poczekajcie. Jeżeli ja bym kupował ten pakiecik za 48. Kurde, musiałbym przez telefon się tu wam przelogować na tym, żeby to kupić. Dobra, to zrobimy to zaraz, dajcie chwilkę. I zaraz wracamy do was. I wracamy do was. Pokusiłem się tutaj jeszcze o te Hektora, te 5 tych. Zrobimy sobie jeszcze takie dwie opcje odtworzenia, ale Achillesa zrobimy sobie już na full. Tutaj już tego pakietu kolejnego nie będę wykupował, ale jeżeli chodzi o tego Hektora, stwierdziłem, dobra, jeżeli mamy okazję go już coś tam mieć w zanadrzu, to warto to pójść. Czyli zostało nam jeszcze 6 główek. Raz, 2, 3, 4. Ok. Może się uda. 6 główek, a mamy 3.
Ale nam dzisiaj nie sypie. Lilith nas ma totalnie głęboko gdzieś, nie? Tak? 9, tak. Brakuje nam jednej główki, nie? A i ta Lilith. Dobra, już zrobimy tutaj jeszcze 2. Może się uda. Nie. Jednej główki potrzebujemy. A nie chcę wydawać nie wiadomo jakich dużych ilości rubinów, nie? Też nie. Litości. Jest, mamy już tego Hektora. Dobra. Jest ten Hektor do odkrycia. 10 główek jest, tak, okej. Niech sobie siedzi na tym. Trochę rubinów poszło, no ale trudno. Trochę tam pieniążków też, ale to zostawimy zresztą. Myślę, że to jest i tak na plus. Tam gemy chyba się zwrócą teraz jak tego Achillesa też zrobimy. Zresztą Achillesa od razu sobie wypromujemy. Tak jest. Umiejętności. No i co, lecimy z główkami. Achillesa, słuchajcie, jeżeli ktoś z was ma w planach zrobić Achillesa, bo na przykład ma 2 marsze piechoty, czy kawalerii, tak jak ja mam, no to owszem, warto tego Achillesa zrobić, bo wam się na pewno przyda i wam zapracuje Achilles. Ale jeżeli nie macie tego w planach i chcecie, jakby tak powiedzieć, dopiero tego dowódcę, poczekać do nowego dowódcy, który wyjdzie nam końcem listopada, ale już jakieś pierwsze informacje będą w tym tygodniu, no to pamiętajcie, że wtedy to pamiętajcie wtedy, że no będziemy musieli poczekać po prostu, no bo moim zdaniem jest bez sensu, żebyście wywalali nie wiadomo ile tam hajsu, gdzie i ostatnie mamy biegłość. Wywalali nie wiadomo ile hajsu, jeżeli ten nowy kawalerzysta, który wyjdzie tam powiedzmy do miesiąca, będzie najlepszy, nie? Będzie najlepszą parą w tym momencie w grze. Więc, może nie najlepszą w grze, ale jedną z top 3. Więc na pewno warto nad tym się zastanowić. Ogólnie ja też od razu wam pokażę, tutaj zmieniłem talenty Artura pod Achillesa. Z tego względu, że bardziej chciałem, żeby on, wiadomo, tu generuje sobie tego combo, atak combo na 10% szans na wykonanie, tu każdy mamy więcej, ale stwierdziłem, że tu bardziej potrzebuję tego daje 6% więcej obrażeń od ataku combo każdego rodzaju, no bo mamy 2 dowódców, więc stwierdziłem, że tu to nam bardziej zapracuje, 2, tutaj dodałem 1 punkt, żeby mieć ten 1% mniej obrażeń, kiedy mamy mniej 50% tych jednostek. Ogólnie pod tych talentach, jak to zmieniłem, stwierdziłem, że jest jednak ten Artur z Achillesem bardzo, bardzo wytrzymały. Zresztą tak widzicie, te tutaj klasycznie talenty z kawalerii zostały. Tu przy combo po prostu zmienialiśmy, bo przedtem grałem na 38 punktów combo i 36 kawalerii. Tu mam 32 kawalerii, 42 punkty combo w talentach. Więc tak to rozwiązałem i to mi zapracowało. Zresztą zobaczymy sobie zaraz to też na kanionie, jak tutaj wszystko to wygląda. Czekajcie, odpalimy sobie najpierw ochronę, tylko na obronę damy. Tu najbardziej mnie boli, że tego Filipa muszę gdzieś tam, wiecie, odmaszerować, nie? No bo jednak ten Filip dla mnie robił robotę. Teraz w tym momencie nie mam gdzie go wsadzić, nie? Filip będzie w tym momencie gdzieś tam dla mnie grywalny, gdzieś w formacji z Zugiem na Zaginionej Królestwie, więc ja tam będę zleciał z Zugę. Filip na pewno w Openie raczej też tak będę grał. Zresztą takie były plany już od założenia od jakiegoś czasu. Zobaczymy sobie tutaj, tylko zmienimy. Na pewno ten Filip no też mi dużo dawał, nie? Bo on też tutaj potrafił ubić dość mocno. Zobaczymy sobie, jak tutaj na Gruma to wyjdzie. Potem spróbuję na kogoś mocniejszego się zmierzyć. Ja też teraz z Girem czekam i troszeczkę z niektórymi ornamentami, ja przede wszystkim z Girem, z upgrade'ami na mobilizację sojuszu, więc mi się zdaje, powiem wam szczerze, że za niedługo Ragnar ze Scypio w ogóle wypadną totalnie z mety i będziemy coraz mniej tym grać. Nie wiem.
Nawet się zastanawiałem, powiem wam, że teraz tutaj, czy nie zmienić sobie tego Ragnara Scipio na Zugę, nie? Żeby to nie pozmieniać, ale odpuściłem ten temat. O, tu było easy. Zobaczymy sobie na kogoś może mocniejszego. Nata Flames jest chyba dość mocny, ale Nata ma chyba lepszy gear. Z kimś tam walczyłem ostatnio i to miało... Nie, ten tutaj też... Chcę zobaczyć, a na Niki? Niki chyba... Spróbuję na Niki, chociaż Niki z tego co pamiętam miała dużo lepszy gear. Zobaczymy sobie, jak tutaj poradzimy z tym. Raporty do Opena Artura są naprawdę niezłe. I Artur z Achillesem bardzo dobrze się trzymają w Openie. To mogę powiedzieć. Zresztą, jeżeli będę miał możliwość przetestowania na najbliższym live streamie, gdzie mam tam, jakby tak powiedzieć, działać i nagrywać, to może się uda coś wam powiedzieć. No wszystkim, wiecie, ja tu mam, mi się zdaje, że mam niezły ten marsz Artura z Achillesem, ponieważ mam bardzo dobrą deltę. I tu akurat obrywam dość mocno od Niki, bo ona ma ogólnie wszystkie bardzo dobre marsze, jeżeli chodzi o gear. Tu Queen z Zugę już zjedzony. Artur z Filipem dalej się trzymają. Bajkiu z Liucze też. Już wiem, że na przykład lepiej mi teraz na nią idzie niż ostatnio, bo ostatnio to naprawdę obrywałem mocne kloki. Więc to, co teraz tutaj widzicie, jest naprawdę nieźle. Zresztą zaraz zobaczycie sobie na damage. O, tutaj nie łapię. Minimalnie przegrałem z Niki. Przedtem przegrywałem bardziej, więc i tak jest naprawdę dobry wynik. Zresztą zobaczymy sobie na damage, jaki tu sadził. No. Zobaczcie, jaki on tu damage sadził. A tutaj? Tutaj było w miarę porówno. No, ale jesteśmy coraz bliżej tych najlepszych. Można powiedzieć, że takim w top 20 gdzieś tam są. Na Mistaw pójdziemy, bo ona podmieni właśnie Artur na Achillesa. Trzeba znowu wygrywać te duele. Tak, możemy tak. Może nawet tak zrobimy. Zobaczymy, jak to wygląda tak. Ten Ragnar z Scipio wiadomo, że to są takie bardziej, wiecie, do defa. Dlatego tak się stałem tym Zugę z Filipem. Tylko wtedy nie wiem, co bym tam puścił do pierwszego marszu, nie? Który nam tam bardzo chroni. Queena? Zugę? Wiesz, Queen jest dość wytrzymały. No ale znowu Girna, chyba Ragnarze i Artamenty były lepsze, jak dobrze pamiętam. No... Jest dużo lepiej niż było. Tak. Zresztą tutaj ten Artur z Filipem robią naprawdę dobrą robotę. Tym bardziej na tych ornamentach, co ja mam. Wygrana. Zostały nam jeszcze dwie. Shinjiego tu pomęczymy. Shinjiego akurat wygrywałem. Z Shinjim. Ogólnie myślę, że jesteśmy przygotowani tak dobrze ogólnie na Open Field, bo mi się zdaje, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tutaj Herman z YSG u Shinjiego. No ale tu już widać, że to jest duża różnica. O, i z tym wiem, że przegrywałem. Sprawdzimy go. Może się akurat teraz uda to wygrać. Zmienimy tylko tak. Wiem, że z nim przegrywałem i też jakoś minimalnie, więc może tutaj się to uda wyciągnąć. Przez cały czas nie mogę, wiecie, się przyzwyczaić do tego, że nie mam tego Filipa, nie? Ten Filip wiem, że tam dawał dużego boosta, nie? Ragnar sypie, widzicie, że strasznie obrywał. No bo Ragnar jest trochę miękki, nie? Tylko kogo tam wrzucić? Queena naprzód z Zugę i na tyle, czy Queena z YSG, a na tyle wrzucić Zugę z Filipem? Czy to by dawało jakieś większe profity? Kurczę, powiem szczerze, sam nie wiem teraz w momencie. O, teraz nawet wygląda nieźle, co? No. Z Roya wiem, że przegrywałem. A tutaj jest wygrana w tym momencie, teraz dość widoczna, więc się tutaj ustawimy bardziej tego tak, żeby było.
pomyślimy, czy nie zmienimy po prostu tam tej pary. Chociaż no, kurde, jak no Zugę. No on tu ma lepszy ten gear, nie? Chociaż tu jest ten PZ, tutaj... No ale na pewno ornamenty ma lepsze, to na pewno. Bo tutaj wiem, że ornamenty były lepsze. Tutaj na Queenie przez cały czas próbuję, wiecie, tu wyrolować, jak mam łuczników. Próbuję wyrolować lepszy... Czemu zastąp? Dobra, zaraz próbuję tu PZ jakoś wyrolować, nie? I nie mogę wyrolować PZ, no. I znowu muszę resetować. No. Zastąp. Na razie tutaj jeszcze jak PZ zmienię, to wtedy zamienię, bo będzie do damage'u, ale... Kurde, no. Czego zobaczmy tylko tu jak jest? Nie, jest dalej ten marszyk zrobiony, czyli zapisały się. No i w tym momencie mam tak gram. Tak. Open jest... No i Open tu muszę zmienić w tym momencie, bo to miałem pod Arkę Ozyrysa, nie? Ale na KVK, albo teraz jeszcze nie będę zmieniał, na KVK będę zmieniał to, bo na KVK wtedy tutaj będzie YSG, tu jest normalnie, a tutaj będzie Ragnar zasypie klasycznie, a na szósteczce będzie właśnie Zugę z Filipem, tak jak jest tutaj przygotowane, więc to na KVK będzie na pewno zmienione i tak będziemy na pewno grać. No trzeba pamiętać, że ta kawaleria i też odbierzemy te nagrody wszystkie, tak widzicie, troszeczkę tutaj speed-upów z tym nam wskoczyło. No, nie jest tak źle, jak można było przypuszczać. A co tu mamy? Sklepik jakiś? Aha, dobra, to są te też z tego. Okej, no słuchajcie, mi się zdaje tyle, jeżeli chodzi o z moich tutaj, jakby tak powiedzieć, przygód związanych z Achillesem. Na pewno jak będę miał tam możliwość gdzieś wam pokazania z Openu walk, albo jakichś raportów, albo jak będę tam grał na przyszłych KVK, no to na pewno wam będę o tym wszystkim tutaj mówił, co i jak. Moja rada jest tylko taka, jeżeli będziecie grać Artur Achilles, to tylko wtedy, kiedy macie 2 marsze kawy. I wiecie o tym, że potem jak wyjdzie nowa kawa, no i oczywiście macie też gemy na to, przepraszam, głowy, nie? Do wymiany, bo jak wyjdzie nowa kawaleria, no wtedy trzeba, wiadomo, że grać można albo spróbować zagrać wtedy Huo Artur i ten nowy dowódca kawalerii plus Achilles na plecach. No chyba, że naprawdę będzie jakaś różnica, że będzie trzeba coś tam kombinować. No ale ja to tak widzę, bo to jest też rozwiązanie na to, że nie musimy zmieniać klina na deltę od razu, jeżeli swapować, no bo wiemy, że dwie delty jakby były tutaj w Openie i ogólnie Artur Filip i nowy dowódca i Achilles, mi się zdaje, że to też dobre byłoby rozwiązanie, tylko w tym momencie Zugę mógłby grać z Hermanem dalej. No ale poczekamy, zobaczymy. Trzymajcie się, do zobaczyska, hej.